Nazywam się Michał Nowakowski, pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych i chciałbym dzisiaj opowiedzieć o edukacji 4.0 i o tym, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie. Trzeba w ogóle zacząć od pytania, czy edukacja nadąża za współczesnymi potrzebami rynku pracy. Oczywiście nie można patrzeć na problemy edukacji, współczesnej edukacji tylko ze strony rynku pracy. Ta misja uniwersytetu, ona ciągle jest żywa i ona na pewno będzie bardzo potrzebna. Uniwersytety czy szkoły są po to, żebyśmy uczyli się od siebie nawzajem, poznawali różne punkty widzenia, uczyli się życia jako młodzi ludzie. Natomiast rynek potrzebuje tego, żeby w łatwy sposób, szybki sposób zdiagnozować, jakie umiejętności już osoba dana posiada, a jakie trzeba jeszcze uzupełnić. Dla pracodawcy wszyscy jesteśmy tacy sami. Jeżeli przychodzimy do niego z CV, w której mamy opisane konkretne kierunki studiów, które skończyliśmy, pracodawca nie wie tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie wie również, jak doszliśmy do tych umiejętności. Nie wie tego, jak dużo nam to zajęło czasu. I z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie, które w pełni pomagają nam w tym urzeczywistnić tą taką słynną, piękną ideę uczenia się przez całe życie. Bo uczymy się przez całe życie i tutaj trzeba naprawdę patrzeć na to bardzo całościowo. To, że uczymy się przez całe życie, to jest nasz przywilej, to jest nasza możliwość, to jest sposób na zmianę swojej sytuacji, dlatego że to, co potrafimy w danym momencie, predestynuje nas do wykonywania pewnych zawodów, do osiągania pewnych celów, do bycia w tym miejscu życia, gdzie chcemy, albo do postarania się, żeby zmierzać w jakimś konkretnym, wybranym przez nas kierunku. Ucząc się przez całe życie, wchodzimy właśnie dzisiaj w interakcję z nowymi technologiami. Tego się nie da w żaden sposób uniknąć. Także musimy się z tym pogodzić, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to ważny element naszego życia. I również, co jest ciekawe, będziemy się uczyć tych technologii i za pomocą tych technologii. To jest działanie równoległe. Czyli poznawanie nowych technologii bardzo przyspiesza to, że będziemy uczyć się lepiej za pomocą tych technologii. Jakie to technologie? To jest oczywiście blockchain, który jest wielkim sukcesem programistów dzisiejszych czasów, niewykorzystywany jeszcze. Jeszcze pewnie brakuje takich dobrych sposobów wykorzystania, ale już teraz istnieją protokoły w technologii blockchain, które służą do potwierdzania właśnie umiejętności, które my mamy. W taki sposób, żeby można było je zbierać w jednym miejscu w rozproszonej bazie danych, żebyśmy zawsze mieli pod ręką te umiejętności, które potrafią potwierdzenia tych umiejętności. To jest sztuczna inteligencja, to jest machine learning, to jest internet rzeczy, to jest telefonia 5G. I wszystkie te technologie tworzą pewną masę krytyczną, która powoduje, że będziemy prawdopodobnie za jakiś czas będziemy mogli mówić o rewolucji przemysłu 4.0. Oczywiście to, czy jakaś rewolucja jest rewolucją, dostrzegamy dopiero z perspektywy czasu, bo można przypomnieć pierwszą rewolucję przemysłową z XVII wieku, gdzie sprowadziliśmy mechanizację produkcji i oczywiście za pomocą silników parowych. Mamy drugą rewolucję przemysłową w XIX wieku, która wprowadza nam linię przemysłową i zasilającą ją elektryczność wszechobecną. I kolejna z XX wieku, gdzie mamy epokę informacji, automatyzację produkcji za pomocą programowalnych sterowników, które są w stanie wykonywać dużo szybciej, dużo efektywniej powtarzalne czynności w fabryce. Dlaczego to, co teraz się dzieje, możemy nazwać kolejną, czwartą już rewolucją przemysłową? No na pewno dlatego, że te technologie, o których wcześniej mówiłem, wnikają do naszego życia i zmieniają stosunki społeczno-gospodarcze. Nie tyle na poziomie produkcji, tylko na poziomie naszego życia w ogóle. Oczywiście nie wiemy, jakie będzie w pełni wykorzystanie tych technologii, ale już teraz wiemy, że na pewno ten moment, w którym teraz jesteśmy, na pewno będzie ważnym punktem zwrotnym w rozwoju społeczno-gospodarczym. Co oczywiście implikuje potrzeby zmiany edukacji. My dzisiaj ciągle jesteśmy
w edukacji formalnej, która bazuje na tych dużych dyplomach. I to jest bardzo ważne, to jest potrzebne, bo prawdopodobnie osoba, która kończyła studia na Wydziale Automatyki, będzie miała taką bazę, która jest niezbędna. Ale to przejście z rynku edukacyjnego do rynku pracy jest za duże. Rynek pracy powinien być lepiej skomunikowany z tą. I skoro mówimy o przemyśle 4.0, to musimy też mówić o edukacji 4.0, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, machine learning, która wykorzystuje technologie cyfrowe, żeby pokazywać tym, kim naprawdę jesteśmy i pokazywać to, że to, co potrafimy, to nie tylko duży dyplom ukończenia studiów, który też jest ważny, ale to są konkretne, specjalistyczne umiejętności, które pokazują pracodawcom, gdzie mogą nas, na jakie stanowisko pracy mogą nas posadzić, co potrafimy, a czego jeszcze trzeba nas douczyć. To na pewno jest bardzo, bardzo istotne. Nowoczesne technologie już bardzo ułatwiają nam codzienne życie. Mamy przecież e-dowody, mamy konto e-pacjenta, mamy aplikację Obywatel. Natomiast świat edukacji troszeczkę pozostał w tyle, a przecież nowoczesne technologie czy różnego rodzaju aplikacje mogą nam bardzo pomóc w tym, jak się uczyć, jak zdobywać wiedzę, jak potwierdzać umiejętności. Mamy przecież możliwości już uczyć się na odległość, mamy możliwości skalować ten proces uczenia się poprzez tak zwane MOOC-i, czyli dobrze skrojone na miarę dla każdego użytkownika modułowe kursy online, których możemy być uczestnikiem w każdym miejscu Ziemi i o każdej porze, wtedy, kiedy najbardziej nam pasuje. Mamy również oczywiście dostęp do wirtualnych pomocy naukowych. Tworzymy takie wirtualne środowiska uczenia się, gdzie dodatkowo dzięki forum zawartych w ramach tych kursów uczniowie mogą się porozumiewać, mogą się kontaktować, rozwiązywać razem problemy. Współczesny rynek pracy preferuje poświadczenie mniejszych, bardziej specjalistycznych umiejętności. Dzięki nowoczesnym technologiom już teraz jesteśmy w stanie tworzyć indywidualne ścieżki uczenia się, które pokazują, kim naprawdę jesteśmy, pokazują pracodawcom podczas rekrutacji, pokazują, jakie umiejętności posiadamy i jakie problemy na rynku pracy czy na konkretnym stanowisku jesteśmy w stanie rozwiązywać. I to powinien być jeden z celów edukacji, współczesnej edukacji.